Szanowni Państwo, mimo wielu zmian oraz niewiarygodnego postępu, jaki dokonał się w medycynie, to tak naprawdę od kilkuset lat nie zmieniły się same ramy określające sposób naszego postępowania. Po postawieniu diagnozy zespół terapeutyczny ma w swoim arsenale zasadniczo jedynie 3 metody, do których należą leczenie farmakologiczne, metody chirurgiczne oraz tak zwane postępowanie niefarmakologiczne, obejmujące m.in. zdrowy styl życia czy fachową opiekę pielęgniarską. Skuteczność wymienionych przeze mnie metod, a co za tym idzie prawie całej medycyny, opiera się na stosunkowo prostych zależnościach działających na zasadzie przeciwności. Jak na przykład w astmie, chorobie, w której dochodzi do skurczu oskrzeli, podaje się wziewne środki rozkurczowe. W obrębie danego narządu rozwija się zapalenie powodujące jego dysfunkcję, stosujemy leki przeciwzapalne. Skuteczność badanej przeze mnie, zasada działania badanej przeze mnie terapii nie wynika z przytoczonych zależności, które przypominają działanie przeciwwagi, lecz wynika z wzajemnej, obustronnej komunikacji pomiędzy tkankami wciągniętymi w stan chorobowy, a stosowaną terapią. Celem prowadzonych przeze mnie badań jest ocena skuteczności terapii ostrego zapalenia wątroby z wykorzystaniem ludzkich komórek owodniowych oraz substancji przez nie produkowanych. Obecnie u myszy laboratoryjnych stosuje terapię z użyciem zarówno samych komórek, jak i z wykorzystaniem tzw. medium kondycjonowanego, czyli płynu bogatego w czynniki terapeutyczne wydzielane podczas hodowli tychże komórek. Wykorzystane komórki wyścielają od wewnątrz powierzchnię owodni, która jest workiem otaczającym rozwijające się dziecko. Właściwości terapeutyczne komórek owodniowych, polegające na wyciszeniu toczącego się procesu zapalnego, wynikają z funkcji, jaką podczas ciąży pełni łożysko. Zapobiega ono odrzuceniu przez układ odpornościowy matki ciała obcego, jakim jest płód. Przewaga komórek owodniowych nad obecnie stosowanym leczeniem przeciwzapalnym polega na aktywnej zdolności do regulacji intensywności procesu zapalnego w zależności od środowiska, w którym się znajdują. W przypadku prawidłowego przebiegu ciąży komórki owodniowe działają prozapalnie, broniąc przed infekcją, zaś w przypadku zakażenia czy innych stanów przebiegających z zapaleniem wykazują one działanie przeciwzapalne. Badana terapia komórkowa mogłaby się stać nowym, skutecznym sposobem leczenia, który zredukowałby liczbę przeprowadzonych zabiegów przeszczepu wątroby u pacjentów z niewydolnością tego narządu. Ponadto uzyskane wyniki pozwolą na wysnucie dokładnych wniosków odnośnie mechanizmu działania komórek owodniowych w ostrych schorzeniach zapalnych. Dziękuję Państwu za uwagę.